Niedaleko Parku Łazienkowskiego w Warszawie poranną ciszę przerywa huk wystrzału. Jest 16 października 1928 roku. Na klepisku ujeżdżalni szwoleżerów stoi 27-letni porucznik Jan de Rosset. Kilkanaście metrów dalej osuwa się i pada na ziemię pułkownik Henryk Budkowski. Kula trafiła go w wątrobę. Pułkownik nie umrze od razu. Zostanie opatrzony przez obecnych na miejscu lekarzy i przewieziony do szpitala oficerskiej szkoły podchorążych. Umrze 3 dni później. Minęło zaledwie kilka tygodni, znowu wczesny ranek, znowu to samo miejsce niedaleko Parku Łazienkowskiego, znów huk wystrzału. Dziennikarz i literat Stanisław Sztrumpf-Wojtkiewicz patrzy, jak jego przeciwnik, 35-letni Aleksander Ostoja-Zawadzki, wicedyrektor Powszechnego Banku Kredytowego, pada na ziemię. Nawet jest lekko zdziwiony. Przecież nie chciał go zabić. Ale kula trafiła Zawadzkiego w prawą skroń. Dwaj obecni przy pojedynku lekarze i sekundanci podbiegają do rannego. Zawadzki daje jeszcze słabe oznaki życia. Zostaje przewieziony do szpitala ujezdowskiego, ale nie odzyskuje przytomności. Umiera przed przeniesieniem na salę operacyjną. Te wydarzenia łączy miejsce, które z czasem uzyskało ponurą sławę ujeżdżalni śmierci. A była to, przypominam, ujeżdżalnia pierwszego pułku szwoleżerów przy ulicy Huzarskiej, noszącej obecnie nazwę ulicy 29 listopada. Łączy te wydarzenia również jedna książka. Jedna książka, która spowodowała, że ludzie walczyli ze sobą na pistolety albo na szable, kiedy poczuli się urażeni. Tą książką był wydany w 1919 roku Polski Kodeks Honorowy Władysława Boziewicza. To nie była ustawa, to była po prostu zwykła książka. I z powodu tej książki dochodziło do pojedynków, a przecież już wiele lat wcześniej Aleksander Fredro wyśmiewał już te pojedynki słowami: ta zniewaga krwi wymaga. Ale czy pojedynki, o których wam opowiem, miały jakąkolwiek przyczynę uzasadniającą śmierć człowieka? Czy rzeczywiście wygrywał ten, który został wcześniej obrażony? Dlaczego przeciwnicy strzelali kolejno albo równocześnie? Z jakiej broni strzelali? Jak duża była szansa trafienia? Co robili sekundanci? Jak prawdziwe sądy karały ludzi, którzy zabili przeciwnika w pojedynku? I czym właściwie był ten kodeks Boziewicza? O tym opowiem w tym filmie. Jeżeli chcesz więcej takiej historii, subskrybuj ten kanał Poza Legendą. Pomóż nam przekroczyć pierwszy 1000 subskrybentów. Z góry dziękuję. O tym, jak naprawdę wyglądały takie pojedynki, dowiemy się z historii dwóch pojedynków. Pierwszy z nich to pojedynek porucznika Jana de Rosseta z pułkownikiem Henrykiem Budkowskim. Kim był w ogóle ten Rosset? Był porucznikiem wcześniej służącym m.in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. W 1928 roku występował jako porucznik w stanie nieczynnym związany z pierwszym pułkiem ułanów krechowieckich. Pracował również w policji śledczej. Jak sam zeznał, później stając przed sądem, był kierownikiem 2. Brygady Urzędu Śledczego. Nie był jednak on człowiekiem stroniącym od awantur. W prasie, w piśmie Naprzód, można znaleźć relacje z września 1926 ze zdarzenia, które zaczęło się od pobicia szofera. De Rosset, służący wówczas w batalionie ochrony pogranicza, został doprowadzony do 10 Komisariatu Policji w Warszawie. W komisariacie miał przeszkadzać policjantom w czynnościach służbowych, dwukrotnie kopnął w brzuch przodownika Jana Choskiego, a następnie kopnął posterunkowego Maczkowskiego tak silnie, że ten zemdlał. De Rosset próbował jeszcze wyciągnąć rewolwer, ale policjanci go rozbroili. Później żandarmi odprowadzili oficera do komendy miasta.
Ta historia nie ma nic wspólnego bezpośrednio z pojedynkiem, ale doskonale pokazuje charakter tego człowieka. Rosset, jak widać, był człowiekiem skłonnym do awantur, porywczym, także bardzo upartym, a zapewne również mającym zbyt wielkie wyobrażenie o samym sobie. O co w ogóle poszło w sporze pomiędzy Rossetem a Budkowskim? Poszło o słowa. Pułkownik Budkowski miał powiedzieć do jednego z oficerów rezerwy, że źle się dzieje w pułku ułanów krechowieckich, skoro przydzielono do niego takiego człowieka jak porucznik de Rosset, przeciwko któremu toczyły się dochodzenia prokuratorskie i który był funkcjonariuszem tajnej policji śledczej. Zdaniem Budkowskiego taki człowiek był dla pułku nieodpowiedni. Rosset oczywiście poczuł się urażony i wyzwał pułkownika Budkowskiego na pojedynek. Powołani zostali sekundanci. Początkowo Budkowskiego reprezentował pułkownik Witold Szulbowski, były dowódca pierwszego pułku ułanów i sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. Szulbowski zaczął sprawdzać, czy de Rosset rzeczywiście jest człowiekiem zdolnym do żądania satysfakcji honorowej, bo miał pewne wątpliwości. Doszedł przy tym też do wniosku, że wypowiedź Budkowskiego mogła być raczej wyrażeniem opinii niż obrazą wymagającą pojedynku. Próbował on skierować tę sprawę do oficerskiego sądu honorowego. Później wycofał się jednak z roli sekundanta, ponieważ jako sędzia wojskowy nie mógł i nie chciał uczestniczyć w przygotowaniu do starcia. Zastąpił go emerytowany generał dywizji Eugeniusz Rodziewicz. Drugim sekundantem Budkowskiego został major sztabu generalnego Władysław Krogulski. De Rosseta reprezentowali major Lewin i porucznik Grunwald. Relacje co do przebiegu samego pojedynku i rokowań przed pojedynkiem nieco się różnią w zależności od strony, która o tym pojedynku opowiada. De Rosset później przed sądem twierdził, że zgadzał się na jakieś pisemne przeprosiny, ale druga strona odrzuciła takie rozwiązanie. Natomiast pozostali uczestnicy twierdzą co innego. Krogulski zeznał, że sekundanci Budkowskiego chcieli zakończyć sprawę pokojowo. Budkowski zgadzał się na wyrażenie ubolewania, ale strona de Rosseta nie przyjęła takiego rozwiązania. Generał Rodziewicz również twierdził, że chciał doprowadzić do pokojowego zakończenia konfliktu. Według niego Budkowski gotów był wyrazić ubolewanie, ale nie na piśmie i przedstawiciele de Rosseta uznali je za niewystarczające. Szczególnie zdecydowaną postawę miał zajmować major Lewin, sekundant de Rosseta. Według zeznań pułkownika Szulbowskiego to właśnie Lewin parł do pojedynku na pistolety, uważając, że pojedynek na szable jest zbyt łagodny. Sam de Rosset wyjaśniał wybór pistoletów inaczej. Twierdził, że miał kontuzjowaną prawą stronę ciała i dlatego nie mógł dobrze posługiwać się szablą. Sąd uznał później, że możliwość pokojowego zakończenia sprawy istniała, lecz została odrzucona. Za okoliczność obciążającą uznano przede wszystkim to, że inicjatywa prowadząca do pojedynku wyszła ze strony Rosseta. Warunki pojedynku były bardzo ostre. Przeciwników ustawiono w odległości 16 metrów. Ustalono dwukrotną, równoczesną wymianę strzałów oddzieloną 5-sekundową przerwą. Ta odległość 16 metrów to jest najmniejsza odległość dopuszczalna przez kodeks Boziewicza, bo można było strzelać również z dalszej odległości. To jest ważny szczegół, bo pistolety pojedynkowe nie były zbyt celne i pewne w użyciu i im większa odległość, tym większe, można powiedzieć, było prawdopodobieństwo, że uczestnicy pojedynku wyjdą z niego żywi, a nawet czasami niedraśnięci. Natomiast takie parcie do tego, żeby skrócić tą odległość do minimalnej, żeby strzelać aż dwukrotnie, wskazywało, że jest
to konieczne parcie i presja na to, żeby w tym pojedynku polała się krew. Pojedynek prowadził podpułkownik Kazimierz Duchnowski. Przed rozpoczęciem sprawdzano broń i amunicję. 16 października 1928 roku około godziny 6:30 rano obaj mężczyźni stanęli naprzeciwko siebie w ujeżdżalni pierwszego pułku szwoleżerów. Na komendę kierującego starciem obaj nacisnęli spusty. Za pierwszym razem nie wypalił żaden pistolet. Przy kolejnym podejściu kurek pistoletu Budkowskiego odpadł, ale broń znowu nie wystrzeliła. Ułamek sekundy później wypalił pistolet de Roseta. Kula trafiła pułkownika Budkowskiego w wątrobę. Pułkownik zachwiał się i upadł. Został natychmiast opatrzony przez lekarzy i przewieziony do szpitala oficerskiej szkoły podchorążych. Zmarł po 3 dniach. Kodeks honorowy przewidywał, że niewypał traktuje się tak jak oddany strzał. To oznaczało, że awaria pistoletu Budkowskiego nie dawała mu prawa do natychmiastowego powtórzenia próby, a de Roset nadal mógł oddać swój strzał. To dosyć ciekawe, bo tak naprawdę można powiedzieć, że pułkownik odpadł w tym pojedynku z powodu awarii technicznej. De Roset mówił później porucznikowi Grunwaldowi, że celował w kolano przeciwnika. Twierdził, że śmiertelne trafienie było przypadkiem. Proces de Roseta odbywał się przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie. Rozprawie przewodniczył pułkownik dr Gerard Armiński. W składzie sędziowskim zasiedli podpułkownik Stefan Czerwiński, kapitan Jerzy Durski, porucznik Aleksander Ostrowski i porucznik Emil Wakuret. Oskarżenie wnosił pułkownik dr Konrad Zieliński. De Roseta bronił adwokat Wyrostek. Przed sądem zeznawał m.in. pułkownik Szulbowski, generał Roziewicz, major Krogulski, major Lewin, porucznik Grunwald oraz podpułkownik Kazimierz Duchnowski, czyli wszyscy ci zamieszani w ten pojedynek. De Roset nie przyznał się do winy, utrzymywał, że Budkowski go znieważył, a on został zmuszony do żądania satysfakcji. Zapewniał, że nie chciał pozbawić przeciwnika życia. No to ciekawe, dlaczego w takim razie to on wybierał tą najmniejszą odległość do strzelania i też aż dwukrotne strzelanie. To właśnie zresztą wykazywał prokurator, że po pierwsze inicjatywa pojedynku była ze strony de Roseta. Drugą sprawą było to, że odrzucał on możliwość zakończenia sprawy przez oświadczenie lub wyrażenie ubolewania. Trzecią właśnie były te wspomniane ostre warunki pojedynku. Za okoliczność łagodzącą uznano natomiast to, że wypowiedź Budkowskiego rzeczywiście mogła zostać odebrana jako ciężka zniewaga. Sąd wojskowy skazał de Roseta na rok twierdzy i to nie za jakieś planowane morderstwo, lecz za śmierć spowodowaną podczas pojedynku przeprowadzonego zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, czyli w zasadzie uznano, że skoro ten pojedynek taki odbywał się zgodnie z jakimiś zasadami kodeksu Boziewicza, to było to jakieś usprawiedliwienie dokonania tego zabójstwa. W roku, w którym odbywał się pojedynek, w 1928, Jan de Roset miał 27 lat. Istnieje nekrolog porucznika Jana Marii de Roseta, zmarłego 21 lipca 1934 roku w wieku lat 33. Bardzo prawdopodobne, że jest to ta sama osoba. No i niestety nie jest wyjaśniony przyczyna śmierci w tak młodym wieku Jana Roseta. Zupełnie inaczej wyglądał pojedynek Stanisława Sztrumpf-Wojtkiewicza z Aleksandrem Ostoją Zawadzkim. Cała historia rozpoczęła się 29 listopada 1928 roku w siedzibie Powszechnego Banku Kredytowego. Stanisław Sztrumpf-Wojtkiewicz, dziennikarz, literat i porucznik rezerwy, wszedł do gabinetu wicedyrektora banku Aleksandra Ostoi Zawadzkiego.
Obaj mężczyźni nie znali się osobiście, dlatego Wojtkiewicz zapytał, czy to dyrektor Zawadzki? Gdy usłyszał potwierdzenie, podszedł i mocno spoliczkował Zawadzkiego. Następnie powiedział, pan wie za co. Rzucił na stół swój bilet wizytowy i wyszedł. Problem polegał na tym, że Zawadzki najwyraźniej nie wiedział, za co został uderzony. Bezpośrednio po zajściu miał opowiedzieć o nim dyrektorowi Rupertowi oraz swojemu przyjacielowi, adwokatowi Czesławowi Konarkowi. Zaznaczył, że przyczyna napaści jest dla niego zupełnie niezrozumiała. Konarek powtórzył te słowa później przed sądem. Według jego zeznań Zawadzki do końca nie wiedział, za co został spoliczkowany. I jeszcze tego samego wieczoru do Wojtkiewicza przyszli sekundanci Zawadzkiego. Jednym z nich był porucznik Mianowski. Nazwisko drugiego oficera gazety zapisywały różnie. Jeden artykuł podawał kapitana Seńkowskiego, drugi kapitana Jeńkowskiego. Zażądali w imieniu Zawadzkiego satysfakcji. Wojtkiewicz zgodził się jej udzielić. Jako swoich sekundantów wskazał majora Bogusławskiego oraz kapitana Lepeckiego. Posiedzenia sekundantów odbyły się 30 listopada i 2 grudnia. Przedstawiciele Zawadzkiego oświadczyli, że nie znają powodów zachowania Wojtkiewicza. Mimo to uznali, że po publicznym i czynnym znieważeniu, jakim był Policzek, jedynym zadośćuczynieniem będzie pojedynek. Warunki zaproponowali sekundanci Zawadzkiego. Druga strona je przyjęła. Ustalono najwygodniejsze warunki z możliwych. Tak naprawdę, ponieważ Zawadzki został uderzony w twarz, miał prawo do bardzo ostrych warunków. Sekundanci wybrali jednak wariant określany w prasie jako najłagodniejszy z dopuszczalnych po czynnej zniewadze. Miano użyć gładkolufowych pistoletów pojedynkowych bez muszek i bez sznelerów, czyli urządzeń pozwalających znacznie zmniejszyć opór spustu. Odległość wynosiła 35 kroków, to jest jakieś około 25 do 26 metrów. Niektóre relacje prasowe czy też sądowe przyliczały ją na 35 metrów, ale pierwsze doniesienia z miejsca zdarzenia konsekwentnie mówiły właśnie o 35 krokach. Przewidywano tylko jedną wymianę strzałów. Przeciwnicy mieli stać w miejscu bez zbliżania się do siebie. Pierwszeństwo strzału przyznano Zawadzkiemu, czyli człowiekowi wcześniej spoliczkowanemu. Zawadzki ukrywał przed domownikami, że ma w ogóle zamiar uczestniczyć w jakimś pojedynku. W ogóle ukrywał, dokąd się wybiera. W przeddzień pojedynku polecił swojej pokojówce Annie Raszewskiej przygotować mundur kapitana. Powiedział, że rano wybiera się na konną przejażdżkę. Noc spędził w towarzystwie adwokata Czesława Konarka, mieszkającego przy ulicy Czackiego 10. Podczas kolacji niczego nie jadł, tłumacząc się, że nie ma apetytu. Zapewne denerwował się pojedynkiem. Około godziny 4:30 rano ubrał się w mundur i wyjechał na rzekomą przejażdżkę. Jego żona przebywała wówczas na leczeniu w podwiedeńskim Zimmeringu. Zawadzki pozostawił żonę oraz 2 małych dzieci. Pojedynek odbył się 4 grudnia 1928 roku około godziny 6 rano w ujeżdżalni 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie. Starcie prowadził major Bogusławski. Na miejscu obecni byli pozostali sekundanci oraz 2 lekarze, dr Roman Wellman i major dr Rymaszewski. Pierwszy strzelał Zawadzki. Chybił. Następnie przyszła kolej na Stanisława Sztrumf-Wojtkiewicza. Wojtkiewicz szybko wystrzelił, kula trafiła Zawadzkiego w prawą skroń. Zawadzki upadł. Obecni na miejscu lekarze i sekundanci natychmiast do niego podbiegli. Ranny dawał jeszcze słabe oznaki życia. Przewieziono go do szpitala ujazdowskiego. Zmarł, nie odzyskawszy przytomności jeszcze przed wniesieniem na salę operacyjną. Podczas późniejszego procesu zeznawał rzeczoznawca i rusznikarz o nazwisku Mackiewicz. Wyjaśnił, że gładkolufowy pistolet pojedynkowy bez muszki był bronią bardzo mało precyzyjną.
Sam miał być doświadczonym strzelcem, odznaczonym nawet jakimś złotym medalem, a mimo to stwierdził, że nie podjąłby się trafienia człowieka z takiej broni i z takiej odległości. Według niego śmiertelne trafienie było dziełem przypadku. Taki strzał nazwał po prostu fuksem. Wojtkiewicz także utrzymywał, że nie celował w głowę przeciwnika i nie chciał go zabić. Przyznał jednak, że strzelał. A o co w ogóle chodziło w tej sprawie? Dopiero w śledztwie Wojtkiewicz oświadczył, że uderzył Zawadzkiego w obronie honoru swojej żony Janiny Rychlewskiej-Wojtkiewiczowej. Według jego wersji Zawadzki zabiegał o względy Janiny jeszcze przed jej ślubem. Miał chcieć zdobyć ją za wszelką cenę, a także kontynuować te starania po jej małżeństwie z Wojtkiewiczem. Janina miała w końcu poprosić męża, aby pomógł jej pozbyć się tej znajomości. Czesław Konarek, wspomniany wcześniej adwokat i przyjaciel zmarłego, przedstawił przed sądem zupełnie inną wersję. Twierdził, że Zawadzki znał Janinę Rychlewską od wielu lat i że to ona darzyła go sympatią. Miała często telefonować do niego do banku i próbować doprowadzić do bliższych kontaktów. Według Konarka po ślubie Janiny Zawadzki zerwał z nią wszelkie kontakty. Nie spotykał się z nią i nie dzwonił. Sama Janina Rychlewska-Wojtkiewiczowa odmówiła składania zeznań. Prawdy nie udało się więc jednoznacznie ustalić. Co więcej, obie strony miały zawrzeć pisemne porozumienie, że podczas procesu nie będą ujawniały szczegółów dotyczących przyczyny pojedynku. Wdowa po Zawadzkim zrezygnowała z dochodzenia roszczeń cywilnych. Pozostaje zatem fakt, że Zawadzki został uderzony przez człowieka, którego wcześniej nie znał, usłyszał "pan wie za co", a następnie, choć mówił przyjacielowi, że nie wie za co i o co chodzi, zgodnie z zasadami honorowymi wysłał sekundantów i stanął do pojedynku, w którym zginął. Przed sądem zeznawali sekundanci, lekarze, Czesław Konarek oraz rusznikarz Mackiewicz. Wojtkiewicz przyznał, że pozbawił Zawadzkiego życia, twierdził jednak, że śmierć była przypadkiem, a on sam działał w obronie honoru żony. Prokurator ostro atakował nie tylko oskarżonego, ale również cały zwyczaj pojedynkowy. Mówił, że spraw honorowych nie można rozstrzygać według barbarzyńskich zasad kodeksu Boziewicza, sprzecznych z prawem obowiązującym w demokratycznym państwie. Sąd skazał Stanisława Sztrumpf-Wojtkiewicza na 1,5 roku twierdzy na podstawie artykułu 482 kodeksu karnego. Późniejsze losy Sztrumpf-Wojtkiewicza są bardzo ciekawe. W 1932 roku został mianowany porucznikiem ze starszeństwem, w 1939 roku został zmobilizowany do oddziału 2 Sztabu Naczelnego Wodza, przeszedł przez granicę polsko-rumuńską, potem też był członkiem polskich sił zbrojnych na zachodzie, po czym też był skłócony z oficerami z powodu swojego prosowieckiego nastawienia, wrócił do Londynu, uniknął sądu wojskowego w armii Andersa. W 1945 roku powrócił do Polski, w latach 1946-1948 był redaktorem naczelnym dziennika Wieczór Warszawy. Bardzo ciekawie go w ogóle ocenił i opisał Melchior Wańkowicz w artykule "Czarość w grobowcu Szujskich. Polski Minhausen". I to był artykuł opublikowany jeszcze za czasów PRL-u. No, on faktycznie opowiadał różne fantazje, ten Sztrumpf-Wojtkiewicz. Twierdził na przykład, że był pierwowzorem postaci Cezarego Baryki z Przedwiośnia Żeromskiego, że był też powiernikiem wielkich tego świata, Rydza Śmigłego, Sikorskiego, Andersa, Sosnkowskiego, Bora Komorowskiego i wielu innych luminarzy współczesnego mu świata. Jednak był nie tylko mitomanem, ale również był szachistą i członkiem oraz działaczem Polskiego Związku Szachowego. W swojej twórczości bardzo często wykorzystywał motywy oparte na grze w szachy. Tyle możemy się dowiedzieć z Wikipedii, która wprawdzie pomija jego udział w pojedynku, o którym dopiero co Wam opowiedziałem. Zmarł w październiku 1986 roku.
Wracając do naszej historii, widzimy 2 pojedynki, 2 śmierci i w sumie lekkie kary, jak za to, że spowodowano czyjąś śmierć. O wszystkim decydował, czy też reguły pojedynku narzucał kodeks Boziewicza, który tak naprawdę tworzył jakieś pozory legalności, porządku i dobrego wychowania w czymś, co może nie było mordobiciem, ale było po prostu zwykłym załatwianiem swoich porachunków na drodze, bym powiedział szczerze, mało cywilizowanej. Ten kodeks jednak to nie jest wyłącznie polski idiotyzm. Podobne kodeksy honorowe powstawały również w Irlandii, Francji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych. Boziewicz sam korzystał zresztą z zagranicznych opracowań. W Niemczech pojedynki pistoletowe bywały bardziej śmiertelne niż w innych krajach, a w ogóle jeszcze dalej poszedł Urugwaj. W 1920 roku uchwalono tam prawo, które mogło zwolnić uczestników pojedynku od kary, jeżeli sekundanci wcześniej próbowali pogodzić strony, a specjalny sąd honorowy uznał, że rzeczywiście doszło do obrazy uzasadniającej starcie. Kodeks Boziewicza nie był więc unikalnym polskim wynalazkiem. Był chyba polską wersją takiego szerszego obłędu, który przez wiele lat oponowywał wojskowych, polityków, dziennikarzy i innych ludzi uważających się za należących do elit, czy wtedy też należących do tych elit. Dzisiaj elity tak zwane lubią obrzucać się błotem, rzucają w siebie na internecie szczególnie różnymi słowami, kalumniami, oszczerstwami. Nikt na razie na szczęście nie ginie z tego powodu. Największym w ogóle absurdem kodeksu Boziewicza było to, że człowiek rzekomo bronił swojego honoru, zabijając przeciwnika, a prawdziwe państwo często karało go później tak łagodnie, jakby samo nie wiedziało, czy doszło do zabójstwa, czy tylko do niezbyt szczęśliwego rytuału towarzyskiego. Po zaborach, przed ujednoliceniem polskiego prawa karnego w różnych częściach kraju nadal obowiązywały przepisy odziedziczone właśnie po państwach zaborczych. Na ich podstawie sam pojedynek, wyzwanie, przyjęcie wyzwania i udział w starciu mógł być ścigany jako odrębne przestępstwa. Sytuację zmienił powszechny kodeks karny z 11 lipca 1932 roku, który wszedł w życie 1 września tamtego roku. Nie karał on już samego wyzwania na pojedynek, ani udziału w pojedynku, jeżeli nikt nie został ranny. Dopiero artykuł 238 przewidywał odpowiedzialność dla człowieka, który podczas pojedynku zabił przeciwnika albo spowodował u niego uszkodzenie ciała. Groziło za to do 5 lat więzienia albo kara aresztu, a sekundantów sąd mógł całkowicie uwolnić od kary. Inne rozwiązanie przyjęto wobec wojska. Kodeks karny wojskowy z 21 października 1932, który obowiązywał od 1 stycznia 1933 w artykule 57 przewidywał bardzo surową karę w szczególnym przypadku, gdy dotyczył on wojskowej hierarchii. Ile było takich pojedynków w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym? Sprawa jest trudna, bo ciężko jest dojść po pierwsze do oficjalnych danych, bo przecież ludzie nie przyznawali się do tego, że uczestniczyli w pojedynkach. Ale jest 2 badaczy, Witold Świda i Franciszek Kusiak, którzy starali się ocenić, co się dzieje z tymi pojedynkami. Witold Świda to prawnik, badał takie wydarzenia pojedynkowe w pierwszej połowie lat 20. ubiegłego wieku. I doszedł do tego, że tych pojedynków było takich, które on znał, relacji. Na przykład znalazł relacje o 5 pojedynkach w Warszawie w 1924. 3 związanych z prasą, 1 między wysokimi urzędnikami miejskimi oraz 1 między byłym wojewodą a byłym ministrem.
Znacznie większe są przecież jednak takie szacunki nieoficjalne i na podstawie prywatnych informacji Świda oceniał, że w samym wojsku mogło się odbywać nawet 400 pojedynków rocznie. Jednocześnie dopuszczał, że ta liczba jest przesadzona. W warszawskich korporacjach akademickich naliczył się on około 50 pojedynków w latach 1921-1925. W późniejszych publikacjach powołujących się na badania Franciszka Kusiaka również pojawiają się liczby ponad 400 pojedynków rocznie w latach 20. oraz następujące proporcje. Około 40% kończyło się niecelnymi strzałami, około 35% lekkim zranieniem, około 25% kalectwem lub śmiercią. Jeszcze raz podkreślam, że te dane są po prostu mocno wątpliwe, bo zdobycie danych o prawdziwej liczbie pojedynków po prostu jest niemożliwe. Trzeba też powiedzieć, że na przykład w obszernych zbiorach orzecznictwa obejmujących okres od września 32 do kwietnia 34 nie znaleziono ani jednego orzeczenia wydanego na podstawie artykułu 238. To by wskazywało, że sprawy sądowe były skrajnie rzadkie, ale to przecież nie dowodzi zaniku samych pojedynków. No, przypominam, że ci uczestnicy mogli po prostu celowo pudłować, walka mogła kończyć się bez obrażeń i takie zdarzenie wtedy już nie było przestępstwem. Poza tym tę sprawę nadal ukrywano. Przed sąd mogły trafić tylko sprawy zakończone tak naprawdę śmiercią, no albo jakimś trwałym kalectwem, jeżeli ktoś przyznawał się, że w ogóle to było w ramach pojedynku. A swoją drogą to mam do Was pytanie. Jak sądzicie, jakby wyglądał dzisiejszy świat, gdyby nadal obowiązywał kodeks Boziewicza? Gdyby za obelgi pisane na przykład na X-ie przez jednego dziennikarza w stosunku do drugiego, przez jednego polityka w stosunku do drugiego, a w ogóle przez rozmaite osoby w stosunku do siebie, gdyby nadal mogło dochodzić do pojedynku, to czy tych obelg na X-ie byłoby mniej, czy też byłoby więcej pojedynków i trup ścieliłby się gęsto? Czy to w ogóle jest słuszne, żeby w jakimś w miarę cywilizowanym świecie dochodzić swoich praw w ramach pojedynków, no można powiedzieć, rodem ze średniowiecza? Jeżeli interesuje Was więcej takich historii, subskrybujcie kanał Poza Legendą.